Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Obłoza i witam Was w kolejnym odcinku na kanale tortowym. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować tak zwane cake slice, czyli ciasto na patyku w wersji świątecznej. Zanim przejdziemy do przepisu, chciałabym Wam powiedzieć, czym jest w ogóle cake slice. Cake slice to jest po prostu ciasto na patyku. Ja zazwyczaj tworzę takie ciasto na bazie resztek, które zostają po produkcji tortów. Czyli jeśli zostają mi różnego rodzaju kawałki biszkoptów, to mogę je potem przerobić właśnie na taką bardzo atrakcyjną formę. Zastanawiacie się zapewne, z jakiego ciasta można przygotować takie cudeńka. Można przygotować ciasto specjalnie pod przygotowanie takich deserków, natomiast u mnie zazwyczaj takie deserki powstają z resztek, które zostają po produkcji tortów. Czyli jeśli zostają mi jakieś kawałki biszkoptów, jakieś takie resztki, które są pełnowartościowe, ale nie można ich włożyć do tortu, to właśnie je przerabiamy na cake popsy albo cake slice'y. Do takich resztek biszkoptu dodaje się różne dodatki, które będę Wam dzisiaj w przepisie pokazywała. Tutaj dodatkowo jest ta pasta z ciasteczek Lotus, która jest fantastyczna i nadaje fajnego, takiego świątecznego wymiaru naszym cake slice'om. No i mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, a pastę możecie wykorzystać nie tylko tutaj, ale również na przykład do przełożenia Waszych tortów. A teraz zobaczcie, jak przygotować takie slice popsy. Ciasteczka wyciągamy z opakowania i przerzucamy do blendera kielichowego. Następnie blendujemy na drobny pył. Ciasteczka powinny być bardzo dobrze zmielone. Do garnka wlewam mleko skondensowane słodzone. Jest to ten produkt, który widzisz na zdjęciu. Dolewam mleko o zawartości tłuszczu 3,2%. Włączam kuchenkę i dodaję masło. Całość podgrzewam i cały czas energicznie mieszam do rozpuszczenia masła. Mleko z masłem dolewam do ciasteczek. Zamykam blender i blenduję do połączenia. Konsystencja pasty na tym etapie jest lejąca, ale w lodówce zgęstnieje. Do przygotowania ciasta użyję resztek biszkoptu czekoladowego. Mam go tutaj dosyć sporo, ale na początek użyję połowy, a pozostałym ciastem będę ewentualnie zagęszczać ciasto, jeśli okaże się zbyt luźne. Dodatkowo użyję kremu czekoladowego typu Nutella. Link do kremu, którego używam, znajdziesz w opisie odcinka. Użyję również posiekanych orzechów włoskich, mascarpone i pasty z orzechów laskowych. Do połączenia składników użyję robota wielofunkcyjnego, ale ten sam efekt uzyskasz robotem planetarnym z hakiem. Jeśli Twój robot nie ma wysokiej mocy, polecam przed łączeniem biszkopt porozrywać na mniejsze kawałki. Do misy wrzucam część biszkoptu. Dodaję pastę orzechową. Wrzucam krem czekoladowy. No i oczywiście mascarpone. Zamykam i mieszam do połączenia. Po wymieszaniu sprawdzam konsystencję. Ciasto powinno być zwarte i nie może kleić się do rąk. Ta konsystencja nie jest właściwa. Konieczne jest dodanie większej ilości ciasta. Dodaję ciasto i ponownie mieszam.
Ta konsystencja jest właściwa. Mogę bez trudu formować ciasto i nie klei się ono do rąk. Dodaję orzechy i mieszam. Ciasto jest gotowe. Podziel porcję czekolady w proporcjach 70 do 30%. Większą część rozpuść do temperatury nie wyższej niż 45 stopni Celsjusza. Do rozpuszczonej czekolady dodaj mniej więcej połowę pozostałej czekolady i mieszaj tak długo, aż się całkowicie rozpuści. Dodaj połowę pozostałej czekolady i mieszając rozpuść. Dodaj pozostałą czekoladę i wymieszaj. Pastylki powinny się rozpuścić. Po rozpuszczeniu temperatura całej czekolady powinna mieścić się w przedziale 28-31 stopni Celsjusza. Właśnie zatemperowałam czekoladę. Aby sprawdzić, czy zrobiłam to dobrze, przeprowadzę test na nożu. Maczam końcówkę noża w czekoladzie i jeśli do 3 minut czekolada stężeje i będzie twarda, to znak, że temperowanie powiodło się. Teraz mogę zabarwić czekoladę na wybrany kolor. Używam barwnika rozpuszczalnego w tłuszczach. Nie używaj zwykłych barwników wodno-rozpuszczalnych. Więcej o barwnikach dowiesz się z odcinka, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu oraz w opisie. Formę do cake slice najpierw umieść w jakimś pojemniku lub na macie czy papierze do pieczenia. Nalewam do niej czekoladę w temperaturze 28 stopni Celsjusza, tak by całkowicie wypełniła wgłębienia. Następnie formą lub pojemnikiem, tak jak w moim przypadku, stukam w stół, aby czekolada na pewno wypełniła wszystkie zakamarki. Odczekaj 3 do 10 sekund. Im dłużej czekasz, tym grubsza będzie czekoladowa skorupa na cieście. Energicznie odwracam formę do góry nogami w kierunku od siebie i potrząsam formą, aby pozbyć się nadmiaru czekolady. Po obróceniu ściągam nadmiar czekolady z formy. Czekolada, którą wlałam do pojemnika, zostanie użyta do kolejnych form i do zamknięcia slice cake'ów nic się nie zmarnuje. Ten sposób napełniania formy czekoladą, w odróżnieniu od sposobu rozsmarowywania czekolady łyżeczką po formie, powoduje, że powłoka jest równomierna i pięknie wypełnia zagłębienia. Czas na włożenie patyczków. Wkładam je tak, by ta część, która jest w środku, nie opadła na czekoladę. Wkładam formę do lodówki do stężenia czekolady. Do czekoladowych korpusów wkładam ciasto. Ponieważ muszę tutaj zmieścić jeszcze pastę lotus, to nakładam ciasto tylko do 1/3 wysokości foremki. Wykładam również brzegi. Warstwa nie jest zbyt gruba. Wciskam delikatnie patyczki do wysokości przewidzianej przez producenta foremek. Wypełniam formę tak, by zostawić około 1 do 2 mm od góry bez ciasta. Na cieście znajdzie się jeszcze czekolada. Jeśli ciasto będzie za wysoko, to czekolada się nie zmieści. Nie będziemy mieli jak zamknąć naszych cake slice'ów.
Workiem cukierniczym nakładam pastę Lotus, cały czas pamiętając, że na niej znajdzie się jeszcze ciasto czekoladowe, a potem czekolada. Na wszystko musimy zostawić miejsce. Ciasto czekoladowe formuję sobie w takie płaskie płatki i przykrywam pastę, tak by zostawić jeszcze miejsce na czekoladę. Do zamykania ciasta najlepiej przygotować sobie papier do pieczenia lub matę do położenia pod formę. Na ciasto wlewamy czekoladę w temperaturze około 28 do 30 stopni. Rozprowadzamy czekoladę po cieście. Szpatułką ściągam nadmiar czekolady. Jeśli ciasto zostało dobrze nałożone i pozostawimy miejsce na czekoladę, to pięknie zamkniemy ciasto. Jeśli ciasto jest zbyt wysoko, to pojawią się dokładnie takie prześwity. Schładzam cake slice do stężenia czekolady. Po schłodzeniu delikatnie wyciągam cake slice z foremek. Odchylam silikon na boki . I wyciągam. Jeśli znajdzie się tutaj nadmiar czekolady, to można ją ściągnąć palcem, jeśli jest cieniutka, lub jeśli będzie to grubsza warstwa, to można to ściąć nożem. Cake slice'y powinny bez problemu wychodzić z foremki, jeśli w prawidłowy sposób zatemperowaliśmy czekoladę. Jeśli czekolada jest źle zatemperowana, to nie będzie chciała wyjść z foremki, będzie się kleiła. Pamiętaj o tym na etapie rozpuszczania czekolady i przygotowywania polewy. A teraz możesz zobaczyć, jak udekorowałam swoje cake slice. Użyłam do tego masy cukrowej. W międzyczasie, kiedy oglądasz sobie, jak dekoruję cake slice'y, to mogę opowiedzieć kilka rzeczy, które mogą Ci się przydać później na etapie planowania takich słodkości. Pierwsza rzecz, wybór formy. Jeśli chodzi o formę, ja zdecydowanie bardziej wolę małe foremki, dlatego że to jest i tak dosyć duża ilość ciasta i bez względu na to, czy robisz takie ciasta jak moje, czy jest to serniczek, to taka ilość, czyli mini lody, mini cake slice'y są naprawdę fajne do zjedzenia. Te większe formy są bardzo, bardzo duże, dlatego nie polecam ich, bo jest tego ciasta troszeczkę za dużo. Lepiej wybrać formę właśnie do mini lodów. Jeśli chodzi o tą metodę, którą wypełniałam sobie czekoladą formy, to ja uważam, że ona jest o tyle fajniejsza, że po pierwsze, jeśli będziecie mieć inne foremki, bardziej z takimi jakimiś drobnymi elementami, w które musi ta czekolada sobie wejść, no to ta moja metoda jest fajniejsza od tej metody, w której można wyłożyć sobie formę za pomocą łyżeczki czekolady, czyli łyżeczką rozprowadzamy sobie czekoladę po formie,
Dlatego jest lepsza, że na pewno wejdzie wszędzie ta czekolada, ładnie nam pokryje całą formę. Jeszcze jak porządnie stukniecie o blat, tego nie należy się bać, to wtedy naprawdę wejdzie w każdy zakamarek. To jest bardzo fajna metoda, mniej zajmująca czas, bo też to wykładanie łyżeczką jest zajmujące, więc tą metodą to po prostu idzie zdecydowanie szybciej. Jeśli o mnie chodzi, to jeśli robimy większą ilość takich cake slice'ów, to po prostu ta metoda jest najlepsza. Jest po prostu bardzo szybka i bardzo dokładna. A jeśli chodzi o samą dekorację, to w internecie znajdziecie mnóstwo inspiracji. Możecie tą dekorację stworzyć z masy cukrowej, możecie stworzyć na przykład z czekolady. Jest tutaj bardzo dużo fajnych możliwości, wystarczy poszukać odrobinkę. Polecam do tego serwis Pinterest, on dużo nam pokazuje i jeśli będziecie chcieli właśnie jakiś pomysł sobie znaleźć na udekorowanie takich cake slice'ów, to tam tych pomysłów jest najwięcej. Oczywiście zamiast na przykład pasty z ciasteczek Lotus możecie tak naprawdę do środka włożyć wszystko. Możecie włożyć chrupkę, możecie włożyć żelkę, możecie włożyć na przykład frużelinę. Tak naprawdę tutaj tak ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc śmiało kombinujcie, próbujcie. Na pewno wyjdzie Wam z tego coś bardzo fajnego.